Dzięki, cześć. No tak jak Ula mówiła, nazywam się Paweł Dolega. Cieszę się, że jestem dzisiaj z Wami i cieszę się, że przede mną była Adrianna, wcześniej był Janek, bo tu z rzeczy, które mówiliście, będą się też przewijać w mojej prezentacji, a nawet do tego stopnia, że niektóre rzeczy musiałem na szybko chyba wyeliminować, a niektóre dodać. Więc widać, że jest pewna szansa na to, że pewne te rzeczy są być może nie tylko moimi subiektywnymi doświadczeniami, ale także jakimiś rzeczami, które częściej się zdarzają. Zanim przejdziemy do tej części i opowiem trochę więcej o tych moich doświadczeniach i o pewnych takich wnioskach, które z tego wyciągnąłem, to tak pokrótce przedstawiając się, obecnie pracuję jako CTO w Virtus Labie, czyli dyrektor techniczny, pan dyrektor techniczny. Pracowałem wcześniej w różnego rodzaju firmach, to znaczy pracowałem w takich mniejszych firmach, pracowałem w takich średnich, powiedzmy 100, 200, 300 osób i pracowałem także w takich wielkich korporacjach, zarówno samemu na przykład w IBM-ie, jak i poprzez pracę moją obecną w Virtus Labie, gdzie współpracujemy zarówno z takimi mniejszymi, jak i z większymi firmami. Po drodze dwie firmy takie konsultingowe założyłem, tworzące takie oprogramowanie enterprise'owe w Javie. No i co, i zacząłem moją, tak naprawdę w okolicach 2005 zacząłem moją karierę w czasie studiów, zresztą zaraz o tym będę opowiadał. O błędach będę mówił tak naprawdę dzisiaj mniej, opowiem o jakichś tam paru, ale opowiem przede wszystkim o tych moich takich przemyśleniach, które z tych różnych miejsc, w których pracowałem, mam. No więc moja pierwsza praca zaczęła się, nie wiem czy ja dobrze stoję, no tak, nie widzicie. Pierwszą pracę zacząłem w firmie SoftBank, to jest, ta firma została później przejęta przez Osseco i zacząłem ją na drugim lub na trzecim roku, chyba na początku trzeciego roku studiów, to był jakoś 2004 rok. Z takich ciekawszych rzeczy to pierwsza rzecz to był bodajże drugi dzień w pracy, jak tylko zacząłem tam poznawać wszystkie rzeczy, to zrobiłem właśnie to, co ten pan, wtedy nie było Twittera, więc tego nie ogłaszałem, ale przeszedłem i całą bazę danych, która tam była, usunąłem, miałem coś testować. Szczęśliwie to była testowa baza danych, więc nie było tragedii, ale kosztowało to parę dobrych dni, żeby to wszystko później odtworzyć. Nie wiem, czy zdarzyłoby się tak jak tutaj, że ten pan tutaj się bał, że go wyrzucą z pracy, bo no nie wiem, czy tak się zdarzyło, czy nie, ale w każdym razie mój staż się skończył po 3 miesiącach i mi go nie przedłużyli, więc może coś w tym było na rzeczy tak naprawdę. I zaraz po tym trafiłem do firmy Signity. No i firma Signity, teraz jak sobie na to patrzę z perspektywy czasu, to było całkiem śmieszne miejsce, bo to się w ogóle nazywało wtedy Computerland. Teraz jak wyobraźcie sobie tą nazwę w Polsce, Computerland, nie? Firma, która tworzyła oprogramowanie, to w ogóle w dzisiejszych czasach średnio tak pasuje. I teraz tam naprawdę były takie akcje, że przynosiło się swój sprzęt, pracowało się na swoim laptopie, na wejściu była ta taka kartka, którą teraz ciągle niektórzy gdzieś mają, nie? Że tam pracowniku, pamiętaj, że w zimę jesteś zobowiązany przynosić węgiel, nie, do pracy i tak dalej, i tyle kilogramów. I to było w takim starym budynku, były takie okna drewniane, przez które tam wpadało to powietrze i jak się siedziało przy oknie, a trochę tak na początku każdy chciał, nie, no bo fajnie przy oknie siedzieć, to problem był taki, że to powietrze jak padało, to mi padało na przykład na ręce cały czas, i to było ok, tylko że tak po 3-4 godzinach kostniały tak palce, że później musiałem pracować w rękawiczkach cały czas. Miałem takie rękawiczki, jak taki kloszard z tymi tylko czubkiem tych palców, żeby dało się jakoś przy tym pracować. A żeby powiedzieć więcej o sposobie, jak wtedy zarządzali, jak się motywowało pracowników, to taki dyrektor, który tam był wtedy, przyjechał i tam były jakieś terminy, tam się robiło dużo przetargów. I teraz cytuję, przyszedł tam, co ciekawsze, tam były i kobiety, i mężczyźni, ale on jednak przyszedł przed tymi wszystkimi ludźmi i powiedział, tak podsumowując, to już jest w ogóle chyba głośny cytat, on wywodzi się mniej więcej właśnie stamtąd: panowie, napieprzajcie te swoje szlaczki szybciej, bo terminy są napięte jak jaja bawołu. I to była jego mowa motywacyjna, która miała nas tak zmotywować do tego, żebyśmy szybciej pracowali najwyraźniej. Natomiast co było ciekawe, bo to brzmi tak bardzo pesymistycznie i to jest jedna z tych takich rzeczy, która mi się wydaje, taka później sobie ją tak gdzieś zapamiętałem, że w sumie to się tam dobrze pracowało. Ludzie byli w sumie spoko, no poza tym jednym gościem, dyrektorem. Zarówno mój bezpośredni menadżer, jak i ludzie, którzy tam pracowali, tacy z którymi, czyli tak powiem, współpracownicy. I tam było naprawdę dosyć długo ci ludzie pracowali, nie zmieniali się tak co chwilę. Tam była w sumie ci ludzie, którzy tam byli, ja miałem do nich szacunek, dużo się od nich uczyłem i to była z nimi taka fajna praca, którą dobrze wspominam. O czym powiem jeszcze trochę później, bo to mi dało też jedną taką rzecz do przemyślenia odnośnie tego, co daje właśnie satysfakcję z pracy.
Następną rzeczą, którą robiłem, to w okolicach 2007-2008 roku przeszedłem do IBM-a, przeniosłem się już wtedy tutaj do Krakowa. No i co, IBM to jest duża firma, korporacja, dużo procesów, ale management już taki bardziej zachodni, nie? Czyli tam już nie było takich wpadek, że tam ktoś przyszedł i gadał takie specyficzne sposoby motywacji miał. Tam było tak, że może pewne rzeczy trwały długo, ale rzeczy były poukładane. Można było, duża organizacja, czasami ciężko było kogoś znaleźć, ale były pewne zasady takie, powiedzmy, managementu, który przyszedł już z zachodu. On teraz jest coraz częściej już w Polsce widziany, ale wtedy to było coś takiego nowego. Co ciekawe, odnośnie tego Adrianna mówiła, że nie warto trzymać odblokowanego komputera, jak się od niego odchodzi. W IBM jak się odchodziło od komputera, to się kończyło tak, że pojawił się Hasselhoffowi, tego dziadostwa się nie dało, dało się wywalić, ale to było strasznie dużo zachodu, żeby to zrobić. Także jak ktoś tam przyszedł nowy i nie zablokował komputera, to musiał się nieźle starać, żeby później to, jak się to usunęło, ten wygaszacz ekranu, to on i tak później zaraz wracał, nie? Więc trzeba było trochę pokombinować, jak zrobić, żeby to usunąć. No i co, i pracując w tym IBM-ie, tak rozmawiałem z jakimiś moimi współpracownikami, najczęściej przy kawie. No jak się pracuje w korporacji, to o czym można mówić siedząc przy kawie? No na przykład o tym, jakby było super, jakbyśmy założyli własną firmę. No bo jak się ma własną firmę, tak Janek tutaj na początku mówił, to co się dzieje? To się zarobić więcej pieniędzy, można robić co się chce, samemu decydować. I ja sobie jeszcze wtedy myślałem, że raz w tygodniu będę mógł jeździć na narty, czy tam na deskę, bo w tygodniu będę jeździł, bo jak to jestem właścicielem firmy, to sobie mogę jeździć. No i jak długo prowadziłem tą firmę, ani razu na te narty nie pojechałem, czy na tą deskę i nie pamiętam, czy kiedykolwiek pojechałem nawet w czasie, kiedy tam pracowałem, nie wiem, czy kiedykolwiek pojechałem nawet w weekend. No ale co, to mnie też taką pewną refleksję, to było mniej więcej po tym, jak kończyłem studia, gdzieś tam 2 lata później i już parę tych osób, które skończyło studia, no już coś tam w życiu osiągnęło, nie? Takiego, że na przykład ktoś tam założył jakąś firmę i też miałem taką spostrzeżenie właśnie ciekawe, że w sumie ci ludzie, którzy do tego czasu coś tam osiągnęli takiego, nie że tam pracowali gdzieś na etacie, tylko założyli jakąś firmę, byli jakimiś przedsiębiorcami i coś im się udało, to nie byli najczęściej właśnie ludzie tacy, którzy mieli takie, nie wiem, najlepsze oceny, byli też tacy, nie? Ale tak rozmawiając też z moimi znajomymi odnośnie ich tak doświadczeń, gdzie tam różni ludzie poszli, tak było i u mnie, tej korelacji za bardzo nie było. Byli tacy, którzy byli tacy słabsi na tej uczelni i lepsi. I też to, co sobie z tego sobie zdaję sprawę i to też mi dużo osobiście dało, to jest to, że no, edukacja jest ważna. Ja nie chcę tutaj mówić, że edukacja czy tam na uczelni jest nieważna, natomiast edukacja to nie jest tylko edukacja formalna. I to, co wydaje mi się jest ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy można bardzo szybko wejść na ten rynek pracy, to jest to, że edukacja to jest także na przykład praca na jakimś internshipie, czy na jakimś, no w jakiejś firmie w czasie studiów, tak? I co ciekawe, mówi się o tym, że jest jakaś korelacja pomiędzy edukacją, a powiedzmy pomiędzy edukacją, czy tam poziomem wykształcenia a sukcesem, jakkolwiek ten sukces mierzyć oczywiście, nie? Czy tam pieniędzmi, czy satysfakcją, czy jakimś tam, nie wiem, pozycją społeczną. Natomiast no nie jest to takie do końca jasne, bo z drugiej strony też jest tak, że ludzie, którzy kończą uczelnię z natury częściej pochodzą z rodzin, które są bogatsze, nie? Więc to jest taki problem, który wielokrotnie występuje w takich badaniach społecznych, się nazywa causality arrow, czyli strzałka przyczynowo-skutkowa. Nie do końca jest jasne, gdzie jest ten, no prawdopodobnie jest tak, że ludzie lepiej wyedukowani mają w życiu, osiągają jakieś tam lepsze rezultaty, natomiast nie do końca jest jasne, czy tu nie mamy takiego biasu, że na studia idą ludzie, którzy też wcześniej mają po prostu lepszą sytuację rodzinną. Statystycznie, średnio oczywiście, nie? No i to, co mi jest taką konkluzją z tego, co miałem, to jest to, że w sumie ci różni dziwni ludzie, których spotkałem na studiach i którzy założyli różne dziwne firmy. Na przykład jeden teraz to robi taką grę w ogóle, że jest takie w przeglądarce, która nie na telefonie, w przeglądarce, napisana w JS-ie i która dla nastolatków jest celowana i chodzi o to, żeby tam opiekować się zwierzątkami jakimiś w schronisku. A wcześniej robił taką grę, to się nazywało Margonem. On ją zaczął na studiach, Margonem zrobił i do tej pory ta gra istnieje, do tej pory on zarobił ileś tam pieniędzy na tej grze, a to było w sumie taki śmieszny pomysł, który on tam gdzieś na studiach prowadził i on nigdy tak naprawdę nie był specjalnie, nie, że miał problemy z tą na uczelni, no ale nigdy mu ta nauka za dobrze nie szła, bo też się do niej za bardzo nie przykładał. I to, co teraz, jak sobie pomyślałem o tych różnych ludziach, których znam z czasów uczelni, to warto jest znać i trzymać też takie kontakty z ludźmi, którzy są tacy trochę dziwni, takimi outlierami, którzy są trochę taki ostrzeleni, mają pomysły,
bo dużo z tym ludziom udaje mi się robić różne ciekawe rzeczy, a później te relacje, które się ma w sumie ze studiów, tak było w moim przypadku i wiele osób, które znam, bardzo długo później się do nich wraca i się gdzieś o nich tam pamięta. No i co? I teraz na dzień dzisiejszy pracuję w Virtus Labie. Byłem wcześniej dyrektorem odpowiedzialnym za aplikacje Cloud Native i Cloud Engineering, teraz jestem CTO. No i teraz to mi dało też taką trochę inną perspektywę. To znaczy perspektywę taką, że no jest wiele zespołów w firmie. Virtus Lab ma już ponad 300 osób, tak? I no, ja jestem dyrektorem technicznym, nie? Czyli generalnie ja się skupiam na tych obszarach takich no, bardziej inżynieryjnych, tak? To jest coś, na czym, gdzie była moja edukacja, gdzie było moje doświadczenie i czym się teraz zajmuję, więc to, o czym ja będę mówił, to są rzeczy takie związane z tymi obszarami technicznymi. No i teraz chciałem się tak powiedzieć trochę o tym z perspektywy tej mojej roli, tego jak widzę, co się dzieje na świecie, w tej branży, jak ja widzę, jakie są takie umiejętności i kompetencje, na których na 100% nie można przegrać. No, na 100%, nic nie jest pewne na 100%, ale jest bardzo mała szansa, że to jest coś, na co nie będzie dużego popytu w najbliższych latach. No i teraz w najbliższych latach, mówię następne 10 lat, do 2030 roku. Jak spojrzymy na takie trendy, które się dzieją, to jednym z nich jest szeroko rozumiany cloud. Cloud jako taki, no może Cloud Native i termin powstał 6-7 lat temu, 2014-2015, ale pierwsze usługi cloudowe na AWS-ie powstały w 2006 czy 2007 roku, ale tak naprawdę przez długi czas to było coś takiego, że mieliśmy jakieś VM-ki, na których odpalaliśmy jakieś oprogramowanie, jakieś aplikacje i traktowaliśmy je de facto tak, jakbyśmy mieli serwery u siebie, no tylko, że nie u siebie, tylko w cloudzie. To, że zaczęły się jakieś usługi, a propos usług, to tutaj macie ilość usług, na przykład na AWS-ie, czyli nawet nie zaczęło od 2006 roku, w 2013 było 25, w 2019 było 182, to już jest tak dużo różnych usług, że już żadna jedna osoba nie potrafi, że może je potrafi ktoś wymienić, ale to się musi uczyć ich na pamięć, a na pewno nikt ich dogłębnie nie zna. No ale wracając do tego, to gdzie my jesteśmy w tym cloudzie, o którym tak się wszyscy mówią, wszyscy już mają wszystko w cloudzie, tak? Nikt nie zaczyna aplikacji, które nie są w cloudzie, ale prawda jest taka, że jak spojrzymy na duże organizacje, czyli powiedzmy FTSE 100, to jest ten taki londyński indeks, tak jak powiedzmy WIG20 w Polsce, czy coś takiego, takie największe spółki, to tam to się dopiero zaczyna, my jesteśmy dopiero na samym początku. Tutaj mamy to jest taki pierwszy, tu mamy jakieś takie poszczególne etapy adopcji clouda w organizacjach. Cloud hosted polega na tym, że bierzemy aplikację uruchomioną w cloudzie, koniec. Ale gdzie tam jest ten cały resilience, czyli tam powiedzmy odporność na błędy? Gdzie jest skalowanie w zależności od tego, jaki jest ilość użytkowników i jaka jest powiedzmy, nie wiem, jakaś tam sytuacja, jak się biznes rozwija. To wszystko to są kolejne stage, że to jest, jak to po polsku się ładnie mówi, barely scratching the surface right now. I to jest tak, że tak naprawdę te 10 kolejne lat, i tutaj to zresztą widać w tym wykresie, mamy w samej Europie, mamy 35, obecnie ten rynek jest wart 35 miliardów dolarów, mówimy o 140 miliardach prognozowanych za 8 lat, to jest zapomniałem słowa, jak jest compound, ktoś mi pomoże? Procent składany, o dziękuję, procent składany, 15% rocznie do tego 2008, takie są przewidywania, a i to nie bierze pod uwagę tego, że trafiliśmy w pandemię, na przykład to jej pomogło, ale też wielu innym firmom pomogła, bo transformacja się strasznie przyspieszyła, wszyscy muszą teraz robić wszystkie rzeczy elektronicznie. Druga rzecz to jest taka data science, no i w szczególności machine learning. Tutaj jak spojrzymy na te przewidywania, to teraz ten rynek, tutaj mamy 11 miliardów, my tu mówimy o 152 do 2028, to mówimy o tym procencie składanym 38% rocznie, czyli 38% rocznie, to znaczy, że za 2 lata rynek jest 2 razy większy, 2 razy więcej ofert pracy. Już teraz jest tak i w obydwu tych przypadkach jest tak, że żeby tak naprawdę zacząć, jak coś studiujemy i coś robimy i zarabiać w sumie nie takie małe pieniądze i nie takie małe pieniądze, to mam na myśli na przykład, nie wiem, 2 średnie krajowe, 3 średnie krajowe, to w dzisiejszych czasach może być, jak się trochę komuś uda, poświęcenie 3, 4, 5, 6 miesięcy gdzieś tam w ramach studiów na to, żeby się czegoś nauczyć, bo do machine learningu to pan Andrew Ng, czy jak się tam wypowiada jego nazwisko, pan, który jest właśnie jednym z founderów Coursera, ale on też prowadzi takie kursy odnośnie machine learningu i one są wszystkie za darmo. Wystarczy je wziąć, zrobić, poświęcić trochę czasu, on od początku opowie wszystko, jak się zająć machine learningiem i jak się na tym trochę poznać. I tak samo jest w cloudzie. Każdy cloud provider, AWS, Amazon, Microsoft, Google, każdy udostępnia materiały
i udostępnia, nawet jak się dobrze zastąpić, kredyty cloudowe, żeby sobie zrobić jakąś certyfikację cloudową. To nie jest dużo roboty, a na rynku pracy ktoś, kto jest juniorem, to jest zdecydowany wyróżnik. Wyróżnik mniej więcej taki, jak nie zarabiać nic, albo zarabiać coś tam sobie jakoś tam normalnie, albo zarabiać 2 razy więcej na początek tej kariery, przez to, że trafimy akurat w tą działkę, gdzie jest takie zapotrzebowanie. No ale są też inne obszary, nie? Ja wymieniłem takie, które wydaje się, że są takie najbardziej, takie, które mają największy potencjał wzrostowy, tak? Czyli powiedziałem o infrastrukturze cloudowej, która dzieli się na wiele różnych rzeczy, tam jest wiele różnych światów, na których można się koncentrować. Data engineering, machine learning, szeroko rozumiane data science, ale także cloud native systems, czyli takie systemy rozproszone, jakie są tam z nimi problemy, jakieś tam replikacje, backupowanie, konsensusy, transakcje rozproszone, wszystkiego tego typu rzeczy. Czy także takie rzeczy jak product management, dyscyplina, która w ogóle, powiedzmy, ona nie jest taka stara, przynajmniej branża IT nie jest usystematyzowana od długiego czasu jeszcze, a w Polsce to ona w ogóle dopiero się zaczyna. Nie ma tak dużo wykwalifikowanych product managerów w Polsce, a wydaje się na to, że trend idzie w tym kierunku, że w najbliższym czasie będzie tak, że każda firma przejdzie i w końcu zrozumie to, żeby tworzyć produkty, potrzebujemy kogoś takiego jak product manager, tak? To już nie jest tak, że mamy stakeholderów, oni dają tam wymagania, a my później zrobimy takiego Frankensteina z tych wymagań, gdzie tam wszystkie zostaną połączone, nie? No i UX, Information Architecture, coraz więcej firm, nawet historycznie firmy, które robiły programowanie B2B, one nie dbały za bardzo na to, jaki był UX, jaki był user experience, jeśli chodzi o używanie ich aplikacji i to się diametralnie zmienia. Teraz będzie znowu tak, że, a przynajmniej ja tak przewiduję, ale nie tylko ja, bo tak naprawdę to jest taki trend dosyć już widoczny, że te role będą coraz bardziej potrzebne, co widać też po zapotrzebowaniu na rynku pracy. Oczywiście jest wiele innych. Ja wymieniłem takie, które wydaje mi się, że mają największy potencjał wzrostowy. Oprócz tego są jeszcze takie rzeczy, jak można podejść też inną ścieżką. Paul Graham w 2002-2003 roku taki termin ukuł Python Paradox, on tam miał z jednej prezentacji, gdzie to mówił i to spowodowało wielkie zamieszanie czy konsternację, bo powiedział, że ludzie, którzy piszą w Pythonie, są średnio lepszymi programistami niż ci, co piszą w Javie. Nie? Jemu wtedy chodziło o to, że Python był nowy, mało kto w nim pisał, więc chodziło mu o to, że jak ktoś zaczyna w tym i ktoś się tym zainteresował, to prawdopodobnie jest to ktoś, kto się bardziej interesuje, więc średnio to nie jest taka randomowa osoba w IT, tylko taka, która może się zainteresowała czymś tam i coś tam chciała poznać. Python oczywiście już do tego, Python nie należy już do tego Python Paradoksu, no ale może dzisiaj to jest na przykład Rust. Nie wiem, może to jest ciągle Haskell, może to są jakieś takie rzeczy, które są bardziej niszowe, gdzie ciągle można znaleźć pracę, która jest taka nietypowa i do której nie ma tak dużo wykwalifikowanych ludzi, a jak się tam trafi, to z kolei są bardzo ciekawi ludzie, tacy bardzo nietypowi. No i co, mam teraz, to tak powiedziałem o takiej technologii, ale tak w zasadzie to myślę, że znowu, jeżeli chodzi o taki dalszy rozwój branży, to technologia to jest taki, znowu wierzchołek góry lodowej. Przy czym uwaga, to co ja teraz będę dalej pokazywał, to jest, no to jest po pierwsze bardzo subiektywne, a poza tym posługuję się kontrastem, więc oczywiście to nie jest do końca tak jak piszę, bo to nie jest tak, że jak ktoś robi coś tak, to jest złym inżynierem, ale na potrzeby kontrastu tego ładnie, żeby tak było, żeby zobrazować, jaka jest różnica między jednym a drugim. Użyłem tego, to jest w ogóle formuła, jeśli dobrze pamiętam, Bena Horowica, który właśnie pisał tam 10 lat temu, czy tam 15 lat temu, dobry product manager kontra zły product manager, czym się charakteryzuje. No i teraz patrząc na to z punktu widzenia inżynierii, dobry inżynier, i to się tyczy wszystkich tych technologii, dobry inżynier rozumie domenę i to, z czym pracuje. A przynajmniej stara się zrozumieć. Jasne, że może nie rozumie jej tak super dobrze jakiś biznes analityk, ale stara się zrozumieć. Zły inżynier mówi o tym, że chce rozwiązywać zadania techniczne i niech tam biznes analityk mu dobrze je sprecyzuje w tikecie, bo jak nie, to on nie będzie kodował, bo nie wie, co tam trzeba zrobić. A w ogóle tego domena za bardzo nie interesuje, bo się interesuje tylko technicznymi rzeczami. Notabene dzisiaj miałem o tym rozmowę z takim gościem, CTO z jednej firmy z UK i on mi tak powiedział, że rozmawialiśmy o tym, on powiedział, no tak, no my nazywamy takie osoby u nas code monkey. Ktoś, business analytics, tam product manager zakoduje w tikecie, co trzeba zrobić w języku naturalnym, no to on to przełoży, tak, no ale to ktoś już zrobił większość roboty za tą osobę. Dobry inżynier rozumie, dlaczego są pewne zmiany, a nie tylko co trzeba zmienić, tylko po co one są w tym systemie, co one mają zmienić i co one mają dla użytkowników w końcu zrobić. Zły inżynier koncentruje się tylko na tym, żeby wdrożyć jakąś funkcję, a jak ona później nie działa, to mówi, no bo mi biznes analitycy coś źle dostarczyli, no to źle zrobiłem, no to wasza wina. No. Dobry inżynier wie, na które, a przynajmniej stara się nie chodzić na spotkania, które nie przynoszą wartości, a jak chodzi na te spotkania, to stara się z nich wyciągnąć
jakąś naukę, jakąś wiedzę, komunikację. No bo, to znowu jak Adrianna mówiła tutaj, w dzisiejszych czasach to nie jest tak, że inżynierowie siedzą i pracują i coś tam sobie kodują, tylko muszą się komunikować. Źli inżynierowie spędzają cały czas, albo przynajmniej twierdzą, że spotkają cały czas na spotkaniach, nie mają czasu kodować na tych spotkaniach, jeszcze w tym czasie dewelopują, nie skupiają się na tym, co się dzieje, a później mówią, że nikt im nie powiedział, że coś się zmieniło i że nie da się z nikim dogadać. Dobry inżynier rozumie, że częścią pracy naturalnie w każdym zespole jest to, żeby ćwiczyć i trenować nowe osoby, tak, żeby ten zespół mógł sprawnie działać. I to nie jest rola tylko seniorów czy jakichś tam inżynierów, tylko każdego, tak? Jak przychodzą nowe osoby do zespołu, to trzeba dbać o to, inżynieria oprogramowania to jest sport zespołowy i trzeba dbać o to, żeby to zespół działał dobrze, a nie tylko pojedyncza jednostka. Zły inżynier jest ciągle zajęty i, no i narzeka na to, jak mu ktoś zajmuje czas i poza tym chce być taką gwiazdą, która zajmuje się na przykład jedną jakąś tam konkretną rzeczą i najlepiej, żeby ktoś jej nigdy nie dotknął, bo to jest rzecz, którą on się zajmuje i tylko on potrafi zrobić dobrze. Dobry inżynier, tak jak też już było powiedziane, nie bierze wszystkiego, zwłaszcza na przykład na code review osobiście, tylko stara się poszukać tego, no jeżeli jest gdzieś błąd i ten błąd popełniłem ja, no to skąd ten błąd wynika? Może coś trzeba zrobić lepiej, czego ja nie wiedziałem, może trzeba to poprawić, a może, to jest kolejny etap, a może ten błąd trzeba było popełnić, bo może próba uniknięcia by kosztowałaby więcej niż po prostu popełnienie go i naprawienie i może nie ma się na czym zastanawiać tak naprawdę. No ale no, trzeba się najpierw zastanowić, czy warto to naprawiać, czy nie. Zły inżynier będzie bronił swoich wszystkich rzeczy, których napisał i każdego błędu znajdował wymówki, dlaczego to się pojawiło, dlaczego to jest tak, a dlaczego to nie jest jego czy jej wina, a poza tym to jest dobrze i najgorzej jeszcze jak junior mu tam znajdzie, jakiś tam takiemu seniorowi znajdzie jakąś uwagę w kodzie, to mu powie, w ogóle się nie znasz, się nie odzywaj, bo ja jestem starszy od ciebie. Dobry inżynier rozumie, że inżynieria oprogramowania to jest sport, tak jak powiedziałem, zespołowy i ważna jest komunikacja, ale także empatia, zrozumienie innych ludzi i to, żeby się dogadać, tak? I w odróżnieniu od złego inżyniera rozumie, że to nie jest tak, że tylko zawsze racja wygrywa. No tak, czasem trzeba pozwolić komuś popełnić błąd, mimo że wiemy, że to jest prawdopodobnie to jest błąd, bo są dwa tego efekty. Albo to faktycznie będzie błąd, i jeżeli to nie jest błąd terminalny, to ta druga osoba się tego nauczy, a każdy wie, że lepiej się uczy na swoich błędach niż na czyichś. To jest jedna sprawa. No i jest jeszcze pewna mała szansa, że to jednak nie był błąd i wtedy ten starszy inżynier się czegoś nauczy i odkryje coś nowego. A, można jednak inaczej, nie wiedziałem, zawsze robiłem inaczej. Dobry inżynier stara się znaleźć ten balans pomiędzy tym, gdzie jest pragmatyzm, a gdzie są rzeczy, które są naprawdę krytyczne, gdzie można rzeczy trochę olać i zrobić jeden niedoskonale, a gdzie to jest ważne, żeby te rzeczy były dopięte na tip-top. Zwłaszcza mój background jest z biznesu, to znaczy w sensie z tworzenia software'u dla biznesu. Ja nie pracowałem nigdy na uczelni, ani jakichś tam, nie wiem, przy systemach rakietowych, gdzie być może nie można popełnić żadnego błędu i to zawsze było tak, że zawsze były pewne kompromisy, tak? I trzeba sprawnie wybrać, gdzie ten kompromis, gdzie możemy zrobić dziadowską robotę, a gdzie możemy wydać więcej pieniędzy i zrobić coś perfekcyjnie, no bo perfekcja kosztuje, tak? Całkowita perfekcja kosztuje nieskończenie wiele, no ale powiedzmy, że możemy być blisko tych perfekcji w pewnych obszarach, a w pewnych nie warto. No i co? No i zły inżynier nie potrafi takich kompromisów podjąć i narzeka zawsze, że biznes nie rozumie tego w ogóle i no i to jest tak, że to wszystko przez biznes i nie możemy tego zrobić dobrze, bo biznes tutaj mówi, że nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, no i nie da się zrobić dobrze. No i ostatnia rzecz to jest, że taką cechą dobrego inżyniera też jest to, jak podzielić rzeczy, takie większe problemy na jakieś mniejsze kawałki, jak zająć się z nimi oddzielnie. Zły inżynier traktuje wszystko jako jedną całość i wszystko jest, co więcej, jeszcze zero-jedynkowe. Albo się nie da zrobić nic, albo się da zrobić tylko wszystko. Nie da się tego podzielić i albo za 3 miesiące wszystko wdrożymy i będzie, albo się nie uda i koniec. Nie ma żadnych kroków pośrednich. No i teraz jak to podsumujemy wszystko, no to pojawiają się takie rzeczy, które są, no nie wiem, czy ważniejsze niż te aspekty techniczne, ale bym powiedział równie ważne, czyli odpowiedzialność za to, co się robi. Autonomia, czyli umiejętność poradzenia sobie też samemu i chęć zrobienia czegoś też samemu, nie za każdym razem. No czasami trzeba sobie poradzić z jakimiś informacjami, bez jakichś informacji i mimo to musimy pewne rzeczy założyć, poradzić sobie, nie zawsze musimy na wszystko czekać. Działa proaktywnie i to jest o tyle ważne, że wiele rzeczy, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy mamy biznes analityków, product managerów, wiele rzeczy, tworzenie oprogramowania jest sportem zespołowym, ale nie tylko w inżynierii, tylko w całej tej organizacji. Czasami się okazuje, że inżynierowie mają lepsze pomysły, albo potrafią inżynierowie są bardzo dobrzy w znajdywaniu rzeczy, które są sprzeczne
albo nie wiem, mają jakąś lukę gdzieś tam w rozumieniu, są nielogiczne. I czasami się okazuje, że to od inżynierów wychodzą te najlepsze jakieś spostrzeżenia odnośnie tego, jak dla biznesu mogłoby działać. Tylko z jednej strony trzeba ich słuchać, a z drugiej strony ten inżynier musi chcieć i być proaktywny i mówić, że coś tutaj można by poprawić. Musi dobrze się komunikować, no i musi być praktyczny, tak? Czyli stanowić się, gdzie są te kompromisy, które można zaakceptować, a gdzie nie. No i musi grać zespołowo, no i ostatnia rzecz, no, praca w inżynierii oprogramowania to jest mimo wszystko jednak ciągła nauka. 6 lat temu powstały może kontenery, w dzisiejszych czasach nikt już nie tworzy praktycznie software'u, zwłaszcza takiego webowego, czy gdzieś deployowanego na cloudzie bez kontenerów, czy to jest jakiś Kubernetes, czy coś innego. W 90% pewnie przypadków to jest tam jakiś kontener. Także świat się zmienia szybko i nie zanosi się na to, żeby się zmieniał wolniej. No i ostatnia rzecz odnośnie satysfakcji w tym wszystkim. No jest taka psychologiczna teoria, dwuczynnikowa teoria Herzberga to się nazywa i tam są takie czynniki higieny i czynniki motywacyjne. I mówi się między innymi o tym, że ta pensja, to co zarabiamy, to jest taki czynnik higieny. No i co to znaczy? To znaczy to, że czynniki higieny to są takie, że jeżeli ich w ogóle nie ma albo są poniżej normy, no to nic innego już się nie da zrobić, no to jest nie za dobrze, tak? No to w sensie wyobraźmy sobie, że jeżeli ktoś zarabia w Krakowie 1500 zł i jeszcze żyje samemu do tego, to jak dostanie 200 zł podwyżki, no to nic z tego nie przybije, bo to jest niezwykle ważne, że za 1500 zł się nie da żyć. Ale jak dojdziemy już do pewnej kwoty, która gwarantuje nam te podstawowe potrzeby, jakoś sobie żyjemy, no to pojawiają się inne potrzeby i to są właśnie te czynniki motywacyjne, które działają, jeżeli te czynniki higieny są zaspokojone. A w ogóle z pensją to jest też tak, że jest ciekawe badanie, też notabene noblisty Daniela Kahnemana, który ma już ponad 10 lat, że to nie jest tak, że jak ludzie więcej zarabiają, to w nieskończenie są bardziej usatysfakcjonowani niż szczęśliwi. Nie wiadomo w sumie dlaczego. Być może dlatego, bo ja nie chcę wam mówić o tym, że nie patrzcie na to, ile macie zarabiać. Jak są dwie prace takie same i w jednej się lepiej płaci niż w drugiej, no to byłoby głupim wybrać tam, gdzie się mniej płaci. Ale zazwyczaj to jest tak, że po powyżej pewnej granicy okazuje się tak, że są pewne kompromisy. Na przykład, że można więcej zarabiać, ale na przykład trzeba pracować, nie wiem, dajmy na to w jakimś banku, gdzie trzeba codziennie chodzić w garniturze i nie można wynosić swojego telefonu, trzeba mieć telefon firmowy i jeszcze tam, nie wiem, na laptopie ma się 1000 ograniczeń i nie można sobie, nie wiem, obejrzeć YouTube'a, bo jest wszystko poblokowane, tak? I być może stąd wynika to, że jest to później, że ta krzywa później się tak zapada, nie? No i drugą taką rzeczą, to tak kontynuując tą dwuczynnikową teorię Herzberga, jest to, że drugą rzeczą taką z mojego doświadczenia, ludzie mówią o tych czynnikach motywacyjnych, często mówią o jakiejś technologii, jakichś wyzwaniach, jakichś takich rzeczach, ale ja w mojej pozycji w roli dyrektora technicznego, jak oglądałem te zespoły różne i widziałem, gdzie jest jakaś większa rotacja, gdzie jest mniejsza, to doszedłem w sumie do takich dwóch wniosków. Że jedne to jest to i tutaj zataczam koło do tej mojej pierwszej pracy i tego fantastycznego polskiego managementu, że jednak ja lubiłem ten zespół, z nimi się dobrze pracowało. I to, że się szanuje ludzi, i to, że się z nimi dobrze pracuje, i to, że się ma do nich szacunek i tworzycie fajny zespół, to jest jeden z dwóch, moim zdaniem, głównych czynników, który decyduje o tym, że ludzie są usatysfakcjonowani z pracy. A drugi czynnik, i tutaj mając na myśli zespół, mówię naszych współpracowników, ale także naszych przełożonych i tak dalej. A drugim czynnikiem jest to, czy to, co robimy, to zadziała takie dwie części, czy to, co robimy, jest komuś przydatne, czy to daje komuś wartość, czy my widzimy owoce swojej pracy, albo tak jak Janek powiedziałeś, czy mamy jakąś misję. No wyobrażam sobie, że na przykład w Therapify można widzieć jakąś misję, która poprawia świat, tak, albo jakiś tam well-being, dobrobyt, tak, ludzi. I tak samo sobie wyobrażam, że jak ktoś pracuje w SpaceXie i chciałby, jego celem jest, nie wiem, tam kolonizacja Marsa, no to jest to miejsce, gdzie mógłby pracować. Jak ktoś mu będzie płacił 2 razy więcej czy jej, no to prawdopodobnie tej pracy nie zmieni. Czyli te dwie rzeczy, zespół, z jakim pracujemy i to, jaki mamy cel, jaką mamy misję w tej pracy lub czy widzimy wartość w tym, że to, co dostarczamy komuś, ktoś tego używa i jest z tego usatysfakcjonowany. No i tak kończąc, tak podsumowując tę moją prezentację, to chciałem to jest jeden z takich moich ulubionych cytatów Marka Twaina, który w ogóle ma bardzo dużo dobrych cytatów. Nigdy nie pozwoliłem, żeby szkoła przeszkodziła mi w edukacji i to mi się wydaje jest bardzo ważne, tak, to nie znaczy, że to tak trochę brzmi, jakbym był przeciw szkole i edukacji. Ja w sumie nie jestem, tylko uważam, że ona jest częścią edukacji, tak, i trzeba pamiętać o tym, że ona jest częścią i jest wiele jeszcze innych rzeczy, które też są w tej edukacji ważne, jak na przykład chodzenie na piwo z ludźmi, którzy robią ciekawe rzeczy. Jest wiele trendów w technologii, które teraz będą na mocnej fali wzrostowej, tak jak te dwa, o których powiedziałem, czyli cloud i machine learning i pewnie jeszcze sporo innych, ale pamiętajmy o to, że IT to nie jest tylko
technologia, jest cała masa tych rzeczy, o których powiedziałem, które są wokół tej technologii i są nie mniej ważne. No i co? No i warto pracować z ludźmi, z których się szanuje i od których można się uczyć. I na koniec, zwłaszcza w IT, bo w IT mamy dużo możliwości. Życie jest za krótkie na to, żeby robić rzeczy, które nie mają specjalnego znaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pawła? Jest, okej. No dobra, hej, to może dwa pytania. Jedno mniej ważne, drugie może ważniejsze. To mniej ważne jest takie. Jakim cudem siedziałeś przy oknie w rękawiczkach, jak teraz tutaj stoisz przy nas w krótkim rękawku? To właśnie dzięki temu. Rozumiem, zostałeś zahartowany. Nieźle. A drugie pytanie, no to wspominałeś, że miałeś tam firmy konsultingowe. No i chciałem się dowiedzieć, czy twoja praca polegała tam na czymś podobnym, jak bycie CTO albo architektem dla jakichś klientów, którzy brali od ciebie konsultacje. To jest trudne pytanie, bo też kwestia też w dużej mierze skali. W sensie, no w Virtus Labie, jak jestem CTO, to jest 300 osób. To są już trochę inne, w ogóle się mówi o tym, że to jest taki fajny artykuł, gdzie jest o tym, jakie są odpowiedzialności CTO, to jest akurat do CTO, i tam są taki podział w firmie 10, jak ma dziesiątki osób, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy. I w sumie się okazuje, też się czasami zastanawiam, czy to nie jest pewien punkt, do którego może się już przestanę nadawać, bo te kompetencje są inne i na innych rzeczach się skupiasz. No przecież nie oszukujmy się, no jak firma ma na przykład 1000 osób, to dyrektorzy techniczni nie dość, że nie patrzą do kodu, to jeszcze nawet często nie potrafią już wyliczyć wszystkich jakichś modułów i systemów, jakie tam są w tym systemie. Więc to jest, i to jest taki, żeby znowu użyć, dobra, nie użyję polskiego, użyję wyzwanie, zamiast challenge chciałem powiedzieć, jak zostać technicznym, nie pracując na co dzień technicznie. Ale odpowiadając na twoje pytanie, zanim ta firma została sprzedana, miała 15 osób. W 15-osobowej firmie to jest mniej więcej ta granica i to w ogóle było to ciekawe, bo ja ją sprzedałem w momencie, kiedy zauważyłem, to też była moja taka nauczka, ja traktowałem ludzi i zespół jako rozszerzenie siebie i to działa dość dobrze, jak się ma 4, 5, 6 osób, ale już nie działa, jak jest powyżej 10, tam 12, 13. W końcu trzeba tą kontrolę gdzieś tam zostawić i powiedzieć, dobra, to już nie jest moje rozszerzenie, tylko to są indywidualnie osoby, które już działają i ja trochę nie będę miał nad tym kontroli. I to przejście jest w ogóle problematyczne dla wielu osób, dla mnie było. No i ja przez długi czas, tak odpowiadając na twoje pytanie, robiłem takie rzeczy, no tak jak mówisz, jakiś architekt dla klientów, gdzieś tam pracowałem, można powiedzieć, pełniłem rolę takiego engineering managera. Coś jeszcze? Ja mam jeszcze pytanko, bo Ty wspomniałeś, że te dwie branże, szczególnie cloud i machine learning, są takie gorące, ale na przykład nie bardzo wiem, jak wygląda rynek pracy takiego kogoś, kto wchodzi bez doświadczenia na te rynki. Wiem, że na przykład jest tam bardzo duży problem, że z jednej strony jest bardzo dużo ludzi, którzy chce na przykład wejść, nie wiem, do frontendu, bo skończyli jakiś bootcamp, a z drugiej strony nie ma firm, które chcą ich zatrudnić. Pytanie jest takie, czy w tych technologiach również jest ten problem i czy możemy coś z tym zrobić? Jest mniejszy problem, to znaczy, że no faktycznie jest tak, że jeżeli przyjdzie ktoś, kto jest juniorem i miałby, no bo jak ktoś jest na początku juniorem, internem, jak nie ma żadnego doświadczenia, to zazwyczaj jedyne, co ta osoba ma, to są takie rzeczy właśnie, jak jakieś na przykład może certyfikat, albo uczestniczenie w jakimś tam konkursie, albo coś takiego. Te rzeczy są nie za bardzo ważne, jak się ma 10 lat doświadczenia, ale na początku, jak się nic innego nie ma, to one są w sumie dość istotne. I mając jakieś tam certyfikacje tam, a tak się akurat składa, że akurat w świecie clouda, który jest mocno skomercjalizowany przez tych 3 głównych dostawców, to certyfikacji jest całe mnóstwo. Tego nie ma tak łatwo we frontendzie, bo nie ma na przykład jakiejś ogólnoznanej certyfikacji z Reacta, nie? To tak ktoś tam sobie może robi, ale nie ma takiego jednego usankcjonowanego miejsca. A w cloudzie tak jest, można sobie zrobić certyfikację z AWS-a. Jest łatwiej, ale to nie wynika dlatego, że no po pierwsze jest dużo materiałów, myślę, że na frontendzie też jest dużo, tylko że jest większe parcie, mówiąc w skrócie, na to, żeby takich ludzi znaleźć, bo takich ludzi nie ma, więc firmy po prostu zgodzą się na większe kompromisy, że znajdą, dobra, no niewiele umie, ale coś tam umie, bo ma certyfikację, to go przyjmijmy. A we frontendzie akurat chwilowo jest mniejsze zapotrzebowanie niż w cloudzie, czy tam w machine learningu. Kiedyś było na odwrót, bo kiedyś było większe, może tam ten cloud zaczynał jakoś ze 3 lata temu i na frontendzie, i to było widać też w stawkach i wynagrodzeniach, że ono było większe. Więc odpowiedź prosta jest, moim zdaniem teraz tak, że jest prościej niż we frontendzie zacząć.
To ja się zapytam o machine learning, w tym sensie, że jest to dosyć sexy topic i już jest od paru lat, data science, machine learning. I czy myślisz z perspektywy Twojej prezentacji, doświadczenia i wiedzy w ogóle, czy osoba, która zaczyna w machine learningu, jest już w stanie wejść na ten rynek rzeczywiście, bo do niedawna było tak, że ta rola wyłaniała się z innych ról i wtedy osoby, które pracują jako właśnie machine learning engineers czy data scientists, jakby mają ogromną wiedzę w ogóle o systemach, o IT. No i w momencie, kiedy przychodzimy, nawet mając te kursy porobione, certyfikacje, jakby nie wiemy o niczym, co jest pod spodem. O tym, jak działa struktura firmy, struktura danych i czy już ta działka jest tak dojrzała, no bo to jest jakby podział obowiązków i granulacja tych obowiązków na poszczególne osoby, czy ten rynek machine learningowy i data science'owy jest już tak dojrzały, że rzeczywiście można wejść na stanowisko, nie wiem, junior machine learning engineer. Czy takie w ogóle role są? Może mi się uda przełączyć. O. No bo jak się zastanowimy nad tą, tak powiedziałem, machine learning, bo jest taki najbardziej gorący z tych wszystkich rzeczy, ale jak spojrzymy na taki cały obszar data science / machine learning, to mamy tutaj w sumie wiele różnych takich rzeczy, nie? I to faktycznie jest tak, jak mówisz, bo zwłaszcza w tym takim typowym data science to jest tak, że no jasne, jest jakaś statystyka, są jakieś rzeczy związane z jakimiś algorytmami, no ale jednak jest dużo wiedzy domenowej i bez tego się za bardzo nie da. Więc tutaj dzisiaj jest ciężko, ale na przykład to jest dobre miejsce, bo na przykład ci ludzie często tutaj, oni mają wiedzę, ale oni piszą w jakimś na przykład R albo piszą w jakimś tam Pythonie i zazwyczaj piszą tak mało inżynieryjnie, no? Oni znają się na rzeczy i teraz tutaj jak się pojawi ktoś, kto mówi, no dobra, ja was świat trochę rozumiem pewne narzędzia, ale oprócz tego wiem, jak na przykład w cloudzie działają jakieś tam pipeliny, czy jakieś tam rzeczy do machine learningowe, czy takie rzeczy, to jest ta luka, którą można łatwo zagospodarować. Albo jakieś niekoniecznie cloudowe narzędzia, mogą to być jakieś inne, nie? Do tego są takie rzeczy jak na przykład data engineering, też nie potrzeba tak wielkiej wiedzy domenowej jak tutaj w data science. I nawet tutaj w tym machine learningu, jeśli go oddzielimy od tego i skupimy się na tych narzędziach machine learningowych i może jak produkcjonizować te modele, to tu jest ciągle dość niezła przestrzeń na to, żeby wejść tak bez tej wiedzy domenowej. Jasne, ją trzeba nabyć, ale być może ona nie jest niezbędna na tyle, że ona nie uniemożliwia start. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Okej, dobra, no to Dziękuję.